Cześć. Dzisiaj znowu temat okołodziałkowy, ale tak nie do końca. Zawsze, kiedy jestem na działce i zakładam tamtejsze obuwie, czyli po prostu gumioki, najbardziej cierpią na tym moje skarpetki, wyprodukowane najprawdopodobniej w Chinach. Dlatego ja dzisiaj postanowiłem sobie uszyć własne działkowe skarpety. W internecie znalazłem taki oto szablon. Wyciąłem sobie ten szablon na takiej oto tekturce i postaram się pokazać Wam, jakie tkwią w nim tajemnice. Zobaczcie. Ten odcinek musimy sobie zmierzyć na własnej stopie. Jest to długość naszej stopy. Ten szablon jest uniwersalny, więc możemy go zastosować zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Moja stopa ma mniej więcej, już sobie tutaj mierzę, 27 cm, ale nie przejmujcie się tą wartością, może ona być nawet o 3 cm większa. Z kolei ten odcinek to będzie to, co nasza skarpetka zawiera ponad piętą, czyli jeszcze tam do kostki i jeszcze trochę wyżej. Na ten odcinek możecie sobie zarezerwować około 17 cm. Myślę, że to całkowicie wystarczy. Teraz mogę przejść do palców, czyli naprzód naszego szablonu. Tutaj ta szerokość to będzie 12 cm. Jeśli macie troszkę szersze palce, no to zróbcie sobie 14. A najlepiej zmierzcie sobie najpierw nogę linijką. Teraz zaznaczam sobie jeszcze miejsce, z którego rozpoczynam potem wycinanie takiego łuczku. To będzie ten odcinek i on jest mniej więcej tutaj na wysokości około 6 cm. Można dać troszkę więcej, ale to jest kwestia 1 centymetra i powstanie nam taki oto łuczek. No dobrze. Paluszki już mamy, no to teraz pięta. Zobaczcie, tutaj jest środek, który oddziela tą część stopy od, powiedzmy, tej kostki. I ten odcinek ma 4 cm podzielone na 2 razy 2 cm. To będą wycinki naszej piętki. Zobaczcie. W sumie to ma 4 cm, a tutaj jeszcze takie to wgłębienie ma 3 cm. I w taki sposób wytniemy sobie takie trójkąciki, które będą później zszyte i powstanie z nich piętka. Ten szablon to jest tak jakby dolna część naszej skarpetki, a ja postanowiłem go nieco unowocześnić, aby nie robić drugiego szablonu, który będzie górną częścią. Dlatego tutaj sobie odmierzyłem wartość 4 cm. To jest to miejsce, które przeznaczyliśmy na piętkę. I ono będzie zginane, zobaczcie, w taki sposób, co pozwoli nam później przyłożyć go do materiału i obrysować sobie górną część naszej skarpetki. Ten tekturowy szablon zachowam sobie w przypadku, gdybym chciał na przykład uszyć sobie kolejne skarpetki, a tymczasem obrysuję go na takim białym papierze, który jest miękki i będę mógł w niego wetknąć szpilki, tak żeby jednocześnie przymocować to razem wszystko z materiałem. Muszę go sobie tylko szybciutko odrysować. Jak widzicie, tekturka jest sztywna, więc można to zrobić bardzo sprawnie. Nic nam tutaj nie ucieka. No i zobaczcie, szablon gotowy. Teraz wytnę sobie ten oto wzór, który obrysowałem
na takich 2 kartkach papieru A4 sklejonych, tutaj gdzieś po środku, jak widzicie. Można to również wykonać na takim pergaminie, to chyba krawcowe używają czegoś takiego. Ja nie jestem tutaj profesjonalistą, dlatego użyłem tego, co miałem pod ręką. Tak jak wcześniej wspomniałem, ten oto wycinany wzór jest uniwersalny i posłuży zarówno jako spodnią część skarpetki, jak i tą górną część skarpetki. Dlatego możemy go sobie wyciąć dosyć dokładnie, zachowując wszelkie szczegóły, no a potem będzie nam bardzo wygodnie przyłożyć go do materiału, oszpilkować i wyciąć nasz pożądany wzór. Ja robię to wszystko po raz pierwszy, ale muszę Wam powiedzieć, że niespecjalnie przejmuję się wszystkimi tymi rozmiarami, tymi centymetrówkami. Jak wyjdzie, tak wyjdzie, a myślę, że 1 centymetr w stronę jedną czy też drugą naprawdę nie zrobi wielkiej różnicy. Dlatego myślę, że nie trzeba się tym aż tak bardzo przejmować, bo wszystko powinno wyjść tak, jak sobie zakładamy. Tutaj wycinam teraz te trójkąciki, które posłużą jako piętka. Tutaj też nie trzeba się przejmować, żeby to było bardzo dokładnie, ponieważ jeśli użyjemy odpowiednio rozciągliwego materiału, wszystko i tak będzie się rozciągać i ładnie przypasuje się do kształtu naszej stopy. No dobra, to właściwie gotowe. Jeszcze tylko odmierzę sobie tutaj 4 cm, bo tak jak wcześniej wspominałem, ten szablon jest uniwersalny. No i ten kawałek będzie zaginany, tak żeby można potem odrysować górną część skarpetki. Tutaj sobie tylko zaznaczę taką oto linię. No i zegnę właśnie w tym miejscu. I to będzie taki szablon uniwersalny. Nie trzeba po prostu tworzyć drugiego szablonu, który właściwie będzie krótszy o te 4 cm i nie będzie miał tych trójkącików wyciętych. Teraz kwestia doboru materiału. Ja wybrałem sobie taki zamsz, który jest bardzo fajnie rozciągliwy. Aby szczególnie się nie napracować, musimy sobie przygotować ten nasz materiał w taki sposób, aby były 2 warstwy. 2 warstwy dlatego, ponieważ potrzebne nam są 2 skarpetki. Jedna warstwa i druga warstwa. Na to przykładamy nasz szablon. Najpierw ten dłuższy, czyli ten powiększony o 4 cm oraz z trójkącikami. No i wszystko sobie musimy ładnie oszpilkować, żeby to się trzymało podczas cięcia tego materiału. Oszpilkowanie gotowe. Teraz wystarczy sobie wyciąć dookoła tego szablonu nasz podwójny materiał i w ten sposób powstaną nam 2 dolne części skarpetki. Do takiego cięcia idealne są nożyce krawieckie, wiecie, takie ciężkie, solidne. Ja niestety takich nie posiadam i troszkę gorzej się to tnie, ale to jest kwestia wprawy. Jak widzicie, zachowałem jeszcze taki odstęp od tego białego szablonu, około 1 cm i teraz przycinam jeszcze te trójkąciki, które posłużą jako piętka. Tutaj trzeba być troszkę bardziej precyzyjnym, abyśmy gdzieś tam nie przecięli za bardzo tych trójkącików. Myślę, że tak jest dobrze. 2 dolne części skarpetek
już gotowe. Czas wyciąć sobie teraz górną część. W tym celu zginam sobie mój szablon, przykładam i wykonuję dokładnie te same czynności z jednym małym wyjątkiem, o którym powiem za chwileczkę. Na razie oszpilkuję sobie mój szablon. Szablon już przymocowany szpilkami do materiału. Przypominam, że tutaj również materiał musi być dwustronny. No to obcinam. Spójrzcie, tych trójkącików nie wycinamy, a tutaj ta dolna część jest skrócona o 4 cm. I teraz najtrudniejsza część tego procesu tworzenia skarpetki, czyli zszycie poszczególnych elementów. Trudna czy łatwa, to też zależy od doświadczenia. Ja doświadczenia nie mam żadnego, to jest moja pierwsza skarpetka, no ale jakoś dam radę. Zobaczcie, tutaj te elementy muszę sobie zszyć. Takie 2 odcinki. Jako że te skarpetki będę używał tylko i wyłącznie na działce, nie mam tutaj jakiegoś stresa. No to szyję. Każdy z tych boczków przeszyłem sobie 3 razy, tak aby mieć pewność, że nic mi się tutaj nie rozpruje. No i jak widać, dolna część skarpetki już przeszyta. Następnym krokiem jest doszycie do tej dolnej części górnej części, czyli tej bez stopki. Tutaj należy jedynie zwrócić uwagę, żeby odpowiednio skonfigurować to stronami, aby potem przy odwracaniu nie być zdziwionym. No to szyję od góry na dół, potem po łuku, potem znów do góry. No i oczywiście musimy sobie zostawić miejsce, tak aby weszła nam potem do tej skarpetki stopa.
Przejadę sobie jeszcze raz. Myślę, że taki podwójny ścieg będzie odpowiednio mocny. Moi drodzy, skarpeta już właściwie gotowa. Jeszcze teraz przed jej odwróceniem muszę sobie wykończyć tutaj tą oto część, zaginając ją w taki sposób i obszywając tutaj dookoła. Jest ona elastyczna, więc stopa powinna wejść. W tym celu ściągnę sobie tą część maszyny. Nałożę sobie moją skarpetę. No i mogę sobie szyć. Właściwie nawet nie muszę kontrolować tutaj maszyny, ponieważ ona to zrobi sama. No to jedziemy. Moja pierwsza w życiu własnoręcznie uszyta skarpeta jest gotowa. Pewnie można by to zrobić jeszcze lepiej, dokładniej, ale to jest moje pierwsze doświadczenie, więc jestem z niej zadowolony. Za chwilę biorę się za uszycie drugiej, tak żebym miał już komplet, no i będę mógł spokojnie paradować w skarpetkach na mojej działce. No i myślę, że one tak szybko nie zdziszczą się jak te chińskie. Dziękuję Wam ślicznie za obejrzenie tego filmiku i do zobaczenia w kolejnym. Cześć!